Czy ja przyjechałem do Francji tylko po to, żeby zjeść croissanta pod wieżą Eiffla? Nie, ale zawsze marzyłem, żeby to zrobić. Dzień dobry, witam w tym pięknym dniu. Dziś jest jeden z piękniejszych dni w moim życiu. Spełniam swoje jedno z większych marzeń. Zostałem ambasadorem marki La Roche-Posay. W związku z tym zostałem zaproszony na event, uwaga, w Paryżu. Z tego powodu zdążyłem się już popłakać jakieś 2 razy i łzy mi napływają do oczu, kiedy o tym mówię, bo dla mnie to jest niesamowity moment. Chciałbym ten film zrobić w stylu takim, że jeżeli za 20 lat siądę w fotelu i obejrzę go, to będę przypominał sobie te wszystkie wspomnienia, te cudowne wspomnienia, które towarzyszyły mi podczas tego wyjazdu. Będę sobie wtedy przypominać wszystko, co dobrego mnie spotkało w tych dniach. Mimo tego, że się cieszę na maksa, to i też się bardzo stresuję, co widać. Staram się ten stres spychać na drugi plan i jakby nie przejmować się tym za bardzo, bo w zasadzie odwaga polega na tym, by się mierzyć ze swoimi strachami. Też to jest ogromne wyjście spoza strefy mojej komfortu, bo na wszystkie eventy do tej pory chodziłem z osobą, którą po prostu znam. Ktoś mi zawsze towarzyszył, czy to właśnie do tworzenia kontentu, czyli do podtrzymania kamery, zrobienia zdjęcia, czy też właśnie do tego, co najważniejsze, czyli do towarzystwa. A tutaj jednak po raz pierwszy samolotem lecę. Powiedziałbym, że sam, ale ekipa jest dosyć spora od nas z Polski, ale z osobami, których na ten moment jeszcze nie znam. To będzie cudowny czas. Dzień dobry, witam was już w Paryżu. W zasadzie dobry wieczór, jest godzina 18 i przybyłem właśnie do hotelu. I czy tylko ja uwielbiam wszystkie room tury wszelkie po domach, po hotelach. I jako, że ja to lubię, to właśnie was oprowadzę po moim pięknym pokoju. W zasadzie to są drzwi wejściowe i jeżeli wejdziemy, to mamy na wprost pierwszą łazienkę. Pierwsza łazienka prezentuje się w ten sposób, tutaj jest prysznic. Oczywiście mamy umywalkę i też jestem ja. Mnóstwo ręczników oczywiście dla 2 osób, więc jak chcesz wpaść do mnie, to zapraszam. Szkoda, że jak imituję ten program, to prawdopodobnie jestem już w Warszawie. Nieważne. Tutaj jest łazienka z toaletą i teraz coś, co jest przepiękne. Mój absolutnie przepiękny pokój z biurkiem w razie jakbym potrzebował coś jeszcze popracować. I w zasadzie jak jestem zawsze w hotelach, to pierwsze co robię, to jest test najważniejszego, czyli dobra, test łóżka. Absolutna petarda, ja tu utonąłem. I z widokiem, sprawdzamy widok. 1, 2, 3. Widać wieżę Eiffla! To jest mój pierwszy raz w Paryżu. Czaisz to? Na moim biurku znajduje się jeszcze przesyłka powitalna od marki La Roche-Posay. Filip, witaj w świecie La Roche-Posay. Cieszymy się, że dołączasz do nas w tym wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest Derm Live. Oraz, że stajesz się częścią naszej społeczności na dłużej. Wierzymy, że event pozwoli Ci jeszcze lepiej poznać DNA marki i jej misję oraz głębiej zanurzyć się w świecie naszej innowacyjności i ekspertyzy medycznej. Team La Roche-Posay. Jakie kochane. Bardzo dziękuję za wszystkie produkty i nie mogę się doczekać testów, bo są też tutaj kosmetyki, których jeszcze nie miałem okazji testować, ale oczywiście gama Effaclar to jest mój... No sorry, ale must have po prostu. To jest produkt, do którego zawsze wracam. No nie produkt, bo produkty. Wracam do żelu Effaclar i do kremu Effaclar Duo Plus. I najlepsze jest to, że u nas w styczniu też pojawia się ten produkt. To jest nowa formuła Effaclar Duo Plus kremu. I jestem ciekaw testów, no bo jeszcze nie miałem okazji testować. Mimo, że jestem na co dzień introwertykiem, to jestem dumny z siebie, jak po prostu rozmawiam z ludźmi. Jest to dla mnie nowość, bo nie byłem bardzo dawno wrzucony do nowego środowiska kompletnie, do nowych osób i powiem wam szczerze, że te obawy, które sobie sami niegdyś tworzymy, no daje to satysfakcję, jak się po prostu nie spełniają, nie? I te osoby, które dziś poznałem, okazują się osobami, które
mają ze mną wspólne pasje, które mają wspólne zdanie, z którymi można pogadać na wiele tematów i są tak sympatycznymi ludźmi. Jestem na maksa szczęśliwy, że jestem właśnie tutaj z tym teamem. Za godzinę około mamy kolację wspólną, by poznać się jeszcze bliżej. No a ja muszę się jeszcze uszykować na tą kolację. Paryż to miasto, które nieustannie stoi w korku. No i w zasadzie też u mnie takie przysłowie panowało, że jest ruch jak w Paryżu. No nie bez powodu, prawda? Udaliśmy się na przepyszną kolację z polecenia naszych znajomych z Francji i wróciliśmy po niej do hotelu, by zacząć nowy, najważniejszy dzień tego wyjazdu. Dziś w tym dniu rozpoczyna się event globalny. Ja też jako ambasador marki chcę być takim wsparciem do osób, które się z tym borykają, a nie do końca wiedzą, jak mają sobie z tym poradzić. Na tych wszystkich panelach będą występować dermatolodzy z całego świata. Będzie można usłyszeć wiele inspirujących historii, które na pewno załączę do tego filmu, bo uważam, że mówienie o swoich problemach jest bardzo dobrym ruchem z tego względu, że ktoś może się utożsamić, ktoś może się czegoś nauczyć i przede wszystkim jakby my wszyscy opowiadając o tym pomagamy sobie. Oprócz tego, że mój content ma bawić, że mój content ma pokazywać moje życie, że chciałbym gdzieś też przemycić w tym wszystkim jakąś wartość, jakąś naukę też od specjalistów, więc bardzo się cieszę, że w tym miejscu tutaj jestem i mogę wam to pokazać. No jest to na pewno dla mnie ogromne wyróżnienie. Jestem na pewno wdzięczny za to, że tu jestem i ja mam bardzo fajną historię z tą marką. La Roche-Posay to jest moja pierwsza marka, z którą poszedłem do swoich rodziców, kiedy powiedziałem, że hej, chcę zacząć dbać o swoją skórę, chcę korzystać z dermatologicznych kosmetyków i zacząć w to iść po prostu i być świadomym pielęgnacji, być świadomym tego, co moja skóra potrzebuje. I pamiętam, że właśnie na jednym z facebookowych grup było mówione o La Roche-Posay bardzo dużo wspaniałych rzeczy i ja jako osoba ze skłonnością do trądziku poszła w stronę gamy Effaclar. Stresowałem się trochę, żeby pójść do swoich rodziców i powiedzieć, że hej, jakby ja rozumiem, że nie mam swoich jakby pieniędzy, że mam dopiero 14-15 lat i po prostu chciałbym was poprosić o to, byście mi kupili tę gamę, bo wierzę, że może mi pomóc. I wiecie co? Moi rodzice byli bardzo otwarci na to i za każdym razem, kiedy żyłem jeszcze w domu rodzinnym, oni kupowali mi kremy La Roche-Posay. Był to dla mnie moment na pewno warty zapamiętania, dlatego minęło już od tego czasu około 8 lat, o ile dobrze liczę, a ja wciąż o tym wspominam bardzo ciepło. Na pewno marka La Roche-Posay ma specjalne miejsce w moim serduszku. Dobra, wiecie, ja nie wiem, czy ja w ogóle to mogę mówić, więc jeżeli ktoś to ogląda i akceptuje ten film, to serdecznie pozdrawiam, ale powiem wam to w sekrecie i uznajmy, że ktoś akurat pominie to 10 minut. Ja jestem w rodzinie La Roche-Posay na dłużej, więc jestem tak podekscytowany, że będziemy działać na dłużej. Ze szczęścia to mi się nogi uginają. Na wydarzeniu DermLife został ogłoszony ruch Skin Life Changers. Polega on na opowiedzeniu, jaką rolę gra pielęgnacja skóry w życiu danych osób. Nie wiem, czy znacie Katie, o której media się rozpisywały kilka lat temu. Przydarzyła jej się tak okropna historia, bo Katie były chłopak polał ją kwasem, który doszczętnie zrujnował jej skórę i przeszła szereg poważnych operacji. W tym momencie jest Skin Life Changerem i opowiada historię innym, jak ważna
jest i była dla niej pielęgnacja skóry w jej życiu. Kiki, która również opowiedziała o swojej skórze skłonnej do trądziku, o tym, że wstydziła się wychodzić z domu z powodu problemów skórnych i opowiada o tym, by inni nie czuli się samotni z tym problemem. Zawsze marzyłem o tym, żeby AI zbadało mi potrzeby mojej skóry i właśnie się to dzieje. Miałem okazję przejść badanie potrzeb mojej skóry przedpremierowo. Ta aplikacja będzie u nas dostępna już w przyszłym roku, więc nie mogę się doczekać, kiedy i wy będziecie mogli z niej skorzystać. Polega ona na zeskanowaniu naszej twarzy, a później odpowiadamy na kilka pytań. Po chwili otrzymujemy listę sugerowanych produktów, jakie moglibyśmy wdrążyć do swojej pielęgnacji. Cieszę się, że marka La Roche-Posay udoskonala swoje produkty i od stycznia w innowacyjnej formule będzie dostępny Effaclar Duo Plus M i żel Effaclar Plus M. Ja już testuję nowości, więc niebawem zapewne wrócę i ze swoją opinią. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie w fotobudce i wróciliśmy na kolację, do której zaśpiewała nam nasza Emilka, ambasadorka La Roche-Posay. O mój Boże. Ale to jest piękne. Ja wstanę na wschód słońca. Co się dzieje w ogóle? Dobra, ale fakt jest taki, że muszę o czymś opowiedzieć, bo ja zawsze marzyłem o tym, żeby zjeść pod wieżą Eiffla w ogóle croissanta. To jest niesamowite, że jakby w zasadzie są rzeczy, które sobie zwizualizujecie i w sumie wiecie, że one się wydarzą, ale w sumie nie wiecie, że one się mogą wydarzyć tak szybko i jakby ktoś na początku roku mi powiedział, że będę jeść croissanta pod wieżą Eiffla, to autentycznie chyba bym popadł w atak śmiechu. Błagam, poekscytujmy się tym widokiem jeszcze przez chwilę. Mój czas we Francji już generalnie to się kończy. To był bardzo dobry, bardzo intensywny czas z świetnymi ludźmi. I domyślam się, że nie każdy jakby będzie miał taki sam vibe, ale w naszym teamie jakby ten vibe tak przepływa między sobą. Jesteśmy tak genialni dobrani, mamy taką energię wspólną. Tu na tym wyjeździe nie ma osoby, do której bym nie mógł podejść i pogadać o czymkolwiek, jakby każdy jest na tyle komunikatywny, każdy jest na tyle otwarty. Czułem się tu cudownie. Dziękuję marce La Roche-Posay za to, że miałem możliwość bycia tutaj we Francji, w tak naprawdę stolicy tej marki i że mogę prezentować tak świetne produkty, które znam od dobrych 8 lat. Pokazujmy razem te historie, otwierajmy się wspólnie na ludzi i po prostu żyjmy pełną życia. That's it.